Yeah. I've been here 5 years ago. Like, no, it's not. Kwaśne, zbożowe, wyciąg ze skarpet, strasznie to smakuje. Nie próbujcie, naprawdę nie warto. To jedna z tych wizyt, na którą czekałem w zasadzie od samego początku, a to dlatego, że do Laphroaig mam dość duży sentyment. Była to pierwsza dymna whisky, którą miałem okazję próbować kilka lat temu w koktajlu o nazwie penicylina. I to de facto ona zaraziła mnie zajawką do szkockiej whisky. Nie spodziewałem się, że po paru latach przyjadę tutaj, aby zobaczyć, jak tą whisky się produkuje. Rozdaję. So if you're on the wood exploration experience, we're going to head through here as... To tutaj odbywa się słodowanie jęczmienia, który później jest mielony i trafia do kadzi zaciętej. Smoke. So those vaporized phenols and oils condense, I don't know if that's a proper word, but they condense in this material build up here, and that's what kind of adds to the smoky, woody essence you get in this kiln. So it does add to the flavour in a wee bit. Management of our schedule and hiring more malt as well. And behind that door asset underneath the panel, it's 14 tonnes. That's not including any water weight, but the floor below is also 14 tonnes. So that's 28 tonnes we can have on site malting at any one time. Plus 7 tonnes barley steeping in each individual steep, and then there is some storage tanks if the steeps are already full, but that barley will be in a dormant state. More germination is not really an issue. To na tym etapie odbywa się wędzenie słodu, na początku przez kilkanaście godzin w chłodnym powietrzu, by później podnieść temperaturę do około 60 stopni Celsjusza i suszyć go już do kolejnego etapu produkcji. So folks, as you can see, we have our more of that lovely vaporized phenols. And of course this tool here, see that A tutaj mam okazję oglądać, jak wygląda torf, który służy właśnie do wędzenia i suszenia tego zboża. Tutaj konkurencja przyjechała. Pewnie podpatrywać proces. Następnego pomieszczenia w zasadzie nie muszę wam przedstawiać, no bo pewnie jak to oglądacie, to dobrze wiecie, co się tutaj dzieje. I quite like it's a scaled down version of our usual. It's like an exact half of like. Skończyłem właśnie degustację i jakby cały ten tour. I tak jak z perspektywy samego doświadczenia, przejścia się tutaj, było to super doświadczenie, tak pod kątem samej degustacji na ten moment była to najsłabsza degustacja, przede wszystkim ze względu na młode whisky, którymi nas częstowano. Wolewam, no ale zobaczymy, co będzie w Ardbegu. A to, co znajduje się za mną, to jeden z najpopularniejszych alembików, nie wiem czy nie najpopularniejszej destylarni na tej wyspie. A tutaj widzicie blogera w akcji, chodzi, kameruje. Nie no, żarcie. Ale chciałem cię na ten. Dobra. Znaczy Jackie wiedziała, że my będziemy. To chyba można w necie kupić.
Chyba na razie najbardziej wypasione takie tourist center, jakie miałem okazję oglądać. Naprawdę jest i duże, i mnóstwo ma fantów. Takie zwykłe, piwne, ogrodowe. Jak ja tu przyszedłem pierwszy raz, nie było tego, to było ruiną, to też było takie przysypione lekko. Siedzieli sobie jacyś ludzie. Ja przyszedłem grzecznie, powiedziałem, hej, a wiecie co, ja przepraszam, ale ja bym chciał zobaczyć destylarnię. Tutaj łazienkę mieliśmy. Znaczy mieliśmy pozwolenie, że możemy sobie wejść i korzystać z łazienki. A to była kolektywna jakaś? Co? Nie, to była ruina, to było nieużytkowane zupełnie. Jak powiedziałem, że będziemy szukali miejsca, żeby sobie rozbić namiot gdzieś na Isla, to Stewart, mąż Jackie, powiedział, to po co będziecie szukali miejsca na rozbicie namiotu? Rozbicie go tu. Tu w tym miejscu stał namiot. Tego płotu nie było i chyba nie przejdziemy, cholera. Dobra. Zamknięte? Nie, no nie ma, tu było przejście, tam się wchodziło. A to jest dom menadżera, tam mieszkał Stewart i Jackie, teraz mieszka aktualny menadżer. A to jest tak, że menadżer musi tutaj, że tak powiem, pomieszkiwać, czy jak? Czy po prostu mieszka dla wygody? Dostaje chatę razem z fuchą, więc Okej, czemu by nie? czemu ma nie mieszkać? Ale one są puste, nie? One są puste, tak, one czekają na napełnienie. Tu są klasyczne szerybaty. Tam są hogsheady. Jakieś takie bardziej pejkate są, więc to jest. Zdjęcie z artbagiem może mieć każdy, ale zdjęcie z artbagiem, drabiną i logo pomalowanym, czy ścianą pomalowaną do połowy, to już niekoniecznie. A tutaj możecie zobaczyć tego znanego Scottiego, którego już pewnie nieraz część z Was widziała na butelkach i kartonach. That 5 tons of wool is being transferred from the back conveyor up to the very top of the building. So this here is our mash tun. It's a stainless steel semi-louter. When the Glenmorangie company first bought over Ardbeg, we had a beautiful cast iron open top mash tun from the 1960s. It was very pretty, but it was also in very bad condition and wasn't very efficient because you're putting heat into there and that heating energy is escaping from the top because it's open. So they replaced it in 1999 with a stainless steel semi-louter. Didn't like the look of it, so dressed it in the original to give it a wee bit more character along with the hopper here. So what will happen at this stage is that 5 tons of grist has been milled. It'll come up that conveyor across into this hopper here ready to go into the mash tun. With the 5 tons of grist, we will add in 3 fills of water to create 23,000 litres of water. And water's just a hot, sugary, smoky water. Doesn't contain any alcohol. Where we get our water from is 2 water sources. Our first water source is at the very top of the hill and it's called Loch Ugadal. And our second water source is called Loch Earnan before it'll go into Charlie, the local farmer, into his dam and into our mash tun. For around 10 to 20 minutes before the rakes inside slowly start rotating, breaking down the starches, converting it into soluble sugars and starts to drain off. We'll then put in a second fill of water, which is 8,000 litres, this time going in at 80 degrees. And that'll do the same. And from those 2 waters, what we'll get is our 23,000 litres of water. We'll cool it down to 17 degrees, take it next door, add the yeast and start the fermentation. We will then add in a 3rd fill of water into here, which is the exact same volume as the first water. Thank you very much. Thank you. Some milk. Okay, thank you. Thank you. Probably I just I've been here 5 years ago. Like, no, it's not. Jak Wam to smakuje? Kwaśne, zbożowe,
wyciąg ze skarpet. Ewidentnie piwo się wylało, ktoś wdepnął skarpetami i wykręcił to. Strasznie to smakuje. Nie próbujcie, naprawdę nie warto. Now you know why other distilleries don't offer it. Thank you very much. Also a lot prettier. And we've doubled size, so we've got 2 wash stills and 2 spirit stills. Always tell the difference between a wash still and a spirit still in every single distillery. The wash still always has a window in it, and the reason for that, you're taking the wash, you're heating it up, it'll start to bubble and boil. You don't want any solids coming out the line arm into the condenser. You only want to catch the vapours. Móc pokręcić się tutaj po magazynie, pooglądać jak to wygląda oraz spróbować niektórych whisky prosto z beczki, to dla mnie bardzo takie niepowtarzalne doświadczenie. So wedges. So you roll the barrels in and you wedge them in. Okej. So they have to build them up manually. So in here, you have to time your barrels. So this is your barrel. The bung has to be upright. Otherwise, if you've got it leaning too far over one way, it'll keep leaking over time. So you have to make sure it's in the exact position. So how we do that is this becomes a clock face. This is 12 o'clock. The first person will get a piece of chalk, have a starting position. They'll start off at 12 o'clock. They'll take it up into position and they'll say, okay, I'm 10 minutes out. So they have to come all the way back, retime it. So they'll go at 10 to 12. The person behind them goes at 1:45, 22, 25. It's full. You're balancing on 2 planks of wood. Na wczorajszym wideo mogliście posłuchać o tym, że oni to dość często malują. No to patrzcie. Swoją drogą w Laphroaig też dziś malowali płot, więc coś musi być na rzeczy. Albo po prostu na Islay przyjechała biała farba. Gdzie to jest tam? A ja nie znam angielskiego. Właśnie, może zróbmy z jednego kąta foty wszyscy najpierw, potem się przesuniemy na kolejny